Witam wszystkich, z Wami Lena na kanale Zrobiona Ręcznie Oilem. W jednym z moich wideo rozmawiałam o babcinym kwadraciku. Pokazywałam, jakie piękne, wspaniałe rzeczy dziewczyny robią. Sama zrobiłam, wykorzystując ten sposób dla zrobienia całego kardyganu. Ale słuchajcie, okazuje się, że te kwadraciki można wykorzystać nie tylko dla ubrań i robienia koców. Właśnie wczoraj mój mąż przejechał, gdzieś był w Siecinach, prawdopodobnie. Przejechał stamtąd i mówi, że gdzieś na wsi przy kościele ustrojona choinka. I jak myślicie czym? Właśnie babcinym kwadracikiem. Różne wzory i kolory. Mam taką wizję, że chyba z całej wsi kobiety, może z koła gospodyń wiejskich, ja nie wiem, kto był inicjatorem takiego przestrojenia, ale cała choinka była ubrana właśnie takimi kolorowymi, przecudnymi, pięknymi kwadracikami. Przyjechałem i o tym opowiada. Wiesz co? Widziałem na choince twoje kwadraciki. A ja mówię, że no widzisz, ja bym nawet na taki pomysł nie wpadłam. Ale jednak można. Także dziewczyny, kwadrat wciąż aktualny. Jeżeli nie na kocy, to na kardygany. Jeżeli nie na kardygany, to na spodnie. Gdziekolwiek możemy wykorzystać, zawsze będzie wyglądać pięknie i jaskrawe. Ja mam tych kwadracików od groma. Zaraz pokażę Wam, jak dużo naszydełkowałam. Ale kilka właśnie pokażę właśnie z bliska, jak wyglądają te kwadraciki. Różne, różniste. To mogłabym pokazywać bez końca, bo naprawdę mam ich dużo. Każdy jest inny, bo nawet nie sposób powtórzyć, bo resztki nitek, które pozostawały u mnie, chciałam wykorzystać, więc zrobiłam tak, jak leciało, co się dało, co pod rękę wpadło, to tak robiłam te kwadraciki. No i słuchajcie, mam tego dużo. Choinkę stroić co prawda nie będę, ale pokażę Wam za chwilę, w jakim celu to robię i jak wykorzystuję te kwadraciki. Oczywiście nie będę robić koców, bo kocy już nie modne i nie ma gdzie wykorzystać, bo mamy teraz inne piękne nakrycia, ale wykorzystuję to do tworzenia, no i tak dalej. Nie chcę nawet, ja Wam zaraz pokażę, jaki ogrom tych kwadracików tutaj jest u mnie na stole, jak widzicie, po prostu różne, różniste, przeróżniste, taka kolorowa mieszanka, którą można wykorzystać dla zrobienia pięknych strojów, spódnic, sukienek. Ja zrobiłam dwie tuniki, gdzie wykorzystałam właśnie te kwadraciki. Zaraz Wam to pokażę. No i zobaczcie, tutaj Wam pokazuję pierwszą. Każda jest inna, a to, że zrobiłam ją z wykorzystaniem starych jeansów, opowiadałam trochę na ten temat, jak na wczasach w Turcji chodziłam i żebrałam, żeby jakieś ścinki znaleźć do zrobienia. Ta tunika uszyta oczywiście ręcznie, kwadraciki zrobione też ręcznie. Tutaj wykorzystałam jakieś podarte też jeansy, bawełniane skrawki materiału. No i wszystko praktycznie, co się dało znaleźć, będąc nie w domu. Oczywiście w domu tą koronkę właśnie kupowałam w sklepie. Oczywiście w domu jest zawsze więcej możliwości, natomiast kiedy wyjeżdżamy, no to już inaczej sprawa wygląda. Z tyłu jest zrobiona w ten sposób.
Też tutaj kwadracik wykorzystuję, ale już mniej. Oczywiście na dole też jakieś dżinsy podarte, łatki, kwadraciki. Powiem Wam, że akurat byłam chyba w tej tunice. To jeszcze było jesienią, więc byłam w tunice i chyba w spodniach jakichś. I co rzadko się zdarza, bo zazwyczaj kobiety lubią zapytać o takie rzeczy, ale w przejściu mężczyzna szedł ze swoją panią, zatrzymał mnie i powiedział, że tak właściwie powinny ubierać się prawdziwe panie, prawdziwe lady. Od razu widać, że ta rzecz jest niepowtarzalna, że zrobiona jest własnoręcznie i on jest po prostu pod wielkim wrażeniem, zafascynowany i wielkie gratulacje mnie składa w związku z tą sukienką. Trochę mnie zaskoczył, tak szczerze mówiąc, ale było to miłe nieskazanie, ponieważ nieczęsto taki komplement możemy uzyskać od panów. No i tutaj następna tunika, która w podobnym stylu jest zrobiona, chociaż jest inna oczywiście. Tak jak już mówiłam, wykorzystałam wszystko, co było pod ręką, więc niektóre kawałeczki materiału będą się powtarzać, ale mimo wszystko wygląda ona zupełnie inaczej jak poprzednia. Tutaj właśnie też kieszonki, koronka w inny sposób i te kwadraciki wykorzystałam tutaj. Taka no i tak jak widzicie, te kwadraciki niekoniecznie wszystkie łączyć jeden z drugim, tylko można jak jakiś jaskrawy akcent wykorzystać do ozdobienia swoich rzeczy i uważam, że wygląda to zupełnie aktualnie. Nie trzeba się bać tych kwadracików, znów staję w obronie babcinego kwadracika. Bardzo lubię go wykorzystać, pokazuję Wam, że jest to możliwe, a jak nie w swoich kreacjach i nie w swoich strojach dziewczyny, to choinkę ubieramy i stroimy kwadracikiem babciny. No i tutaj pokażę Wam te swoje kwadraciki. Jest ich ogrom, różne kolory, różne barwy. Oczywiście i w zależności do czego możemy wykorzystać do swoich potrzeb. W zależności do jakiego koloru, do jakiegoś fragmentu, do dżinsu, do wszystkiego możemy wykorzystywać te kwadraciki. Także jeszcze raz w nawiązaniu do tematów kwadracików babciny powtarzam, że to jest unikatowy twór, tak jak koło do wozu. Niby zwykłe koło, a wykorzystywane jest dzisiaj powszechnie w całym świecie. Taki babciny kwadrat. Jeżeli nauczymy się zrobić coś takiego, to pomysłów może być bezgraniczne mnóstwo. Tylko bierz i rób. I na tej nutce zakończę dzisiaj nasze spotkanie. Serdecznie dziękuję, że oglądacie moje wideo, że wchodzicie na kanał i do następnego zobaczenia, moje kochane koleżanki. Pa, pa!